Dzień dobry kochani. Spodnie pumpy dla dziecka to dzisiejszy temat naszego filmiku. Serdecznie zapraszam osoby, które są zainteresowane. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Trzymajcie tak dalej. Dziękuję serdecznie i zapraszam. A więc zaczynamy. Będę szyła dzisiaj spodnie na dziecko, dziewczynkę w wieku 2 lat. Tabelę wymiarów znajdziecie z łatwością w internecie. Co potrzebujemy do uszycia spodni? Prostokąt tkaniny, gumkę oraz ściągacz do nogawek i do góry. Oczywiście nie musicie mieć ściągacza, może to być ten sam materiał, z którego będziecie szyły spodnie. Ja będę naszywała kieszonkę. Jeżeli chcecie, zróbcie to samo. To jest ten sam materiał, tylko że lewa strona. Będę naszywała naprzód spodni. Jeżeli będziecie miały problem z tabelą wymiarów, piszcie, podam Wam wymiary odpowiednie do wieku dziecka. Jak widać, ja już mam tutaj krok wykrojony. Jak to zrobiłam? Złożyłam prostokąt na pół. Około 4 cm od środka. Około 4 cm. Zmierzyłam sobie prostokącik. Ścięłam na wysokość 18 cm od dołu. 4,18. W ten sposób wyszło coś takiego. Pierwszą rzeczą, którą będę robić teraz, będę szyła kieszonkę. Kieszonka będzie miała troszeczkę inny kształt niż typowa kieszeń. Oczywiście ja to sobie wszystko zawsze utrudniam i to jest mój problem, ale równie dobrze możecie skroić sobie kieszeń w prostokącie. Wtedy będzie łatwiej. Doszywam do boku kieszonki, tam gdzie będzie wejście na rączkę, doszywam ściągacz. Przykładam prawa strona do prawej, przyszywam w odległości 1 cm. To samo robię z drugiej strony. Doszyte ściągacze stebnuję po prawej stronie w odległości 0,5 cm. W miejscu, w którym ma znajdować się kieszeń, tutaj będzie prawa strona, w odległości 1 cm od brzegu, czyli podnoszę sobie całą kieszonkę o 1 cm, tak? I zaznaczam kredą linię szycia. Przekładam kieszonkę na lewą stronę, dokładam do zaznaczonego odcinka, szyję od początku do środka kieszeni, obracam na iglę i zszywam drugą część kieszeni. Wycinam trójkącik, w którym zakręcałam na igiełce. Wycinam. Wszystko układa się bardzo ładnie. I teraz
podkładam centymetr kieszonki pod spód i przeszywam po wierzchu, czyli zszywam kieszonkę po wierzchu, tak żeby z jednej strony i z drugiej strony zostawić otworki na rączkę. Teraz dokładamy drugą część spodni. Zszywamy 1 cm z jednej strony, 1 cm z drugiej strony i obrabiamy overlockiem. Teraz przekładam na prawą stronę i przeszywam w odległości 1 mm, przekładając szef na tył z jednej i z drugiej strony. Zszywam wewnętrzną stronę nogawek i nacinam w miejscu łuku, następnie obrabiam overlockiem. Teraz będę doszywać ściągacze. Jak widać, ściągacz jest węższy od nogawki. W związku z tym, że się ciągnie, powinien być węższy o około 2 cm. Teraz rozkładam ściągacz, zszywam, przeszywam, rozkładam szwy, składam na pół, tak. Szef dokładam do szwa wewnętrznego nogawki. Szewek kieruję na tył spodni, obszywam dookoła i zabezpieczam overlockiem. Został tylko jeden ściągacz na górę spodni i jest on szerokości 47 cm z dodatkiem na szwy, czyli 48-49 cm. I robię dokładnie to samo, co przy ściągaczu w nogawkach, czyli zszywam ściągacz, przekładam na prawą stronę, wkładam gumkę, oczywiście niekoniecznie, zawsze dla mnie to jest dodatkowe zabezpieczenie. Gumkę zszytą kilkakrotnie, żeby nie pękła. Wkładam do środka i przeszywam. Żeby gumka nie uciekała, przeszyłam sobie w miejscu szycia i z drugiej strony teraz miejsce szycia, prawa strona do prawej, dokładam ściągacz z jednej strony, spinam ściągacz z drugiej strony szewka,
naciągam ściągacz z gumką i doszywam do spodni. Wystarczy tylko teraz przeprasować w szewkach i spodenki gotowe. Spodenki gotowe. Kieszonka może być z tyłu, może być z przodu. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli ktokolwiek mnie oglądał od początku do końca, bardzo serdecznie dziękuję. Wersja podstawowa spodenek zrobiona. Zapraszam do polubienia mojego kanału, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.